dosyć taki średni, nie za twardy, nie za miękki, więc każdą część czyścimy indywidualnie. Dokładnie pozamiatać. Pędzlujemy wszystko delikatnie. To też mogę stąd zabrać, bo to nie jest przymocowane. I dostać na przykład tak. O, to mam tutaj takie miejsce, że mogę sobie tutaj spokojnie rękę postawić, czy dłoń całą, czy pięść. Mamy przewody podlutowane od torów. Wszystko będzie do naprawy. Zrobimy sobie taki odcinek. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z serii Sprawy techniczne. Dzisiaj zajmiemy się czyszczeniem makiety. Był taki już jeden odcinek na temat czyszczenia i konserwacji makiety. Dzisiaj chciałem pokazać, jak zajmuję się, jak wykonuję czyszczenie trawy tutaj, tych elementów, jak z tego pozbyć się kurzu. I dzisiaj sobie to wszystko pokażemy. Nie wiem, czy mi się to uda pokazać. Jak dmuchnę tutaj, to zobaczycie, ile tu jest kurzu tak naprawdę na tej makiecie. Widzieliście? Nie wiem, czy to będzie widać w kamerze, ale jest po prostu już brudno i trzeba wykonać czyszczenie. Jak? To zaraz pokażę, jak ja to robię. Może na przykładzie będzie najlepiej widać, bo na przykładzie trawy tak tego bardzo nie widać. Ja sobie przestawię kamerę tutaj na tą część z tymi kopkami surowców i tutaj możecie zobaczyć, że w tym miejscu jest brudne jeszcze, a tutaj dla kontrastu wcześniej zrobiłem już czyszczenie, że tu jest czysto, a tu jest tak siwo. Taka jest różnica. Zaraz zobaczycie, jak to wszystko fajnie posprzątać, jak czyszczę trawę, żeby tego nie pourywać. I to wszystko sobie pokażemy w tym odcinku. Odcinek będzie króciutki, bo tylko pokażę metodę, więc zapraszam do obejrzenia odcinka. Do czyszczenia posługuję się takim pędzelkiem, dosyć taki średni, nie za twardy, nie za miękki, i takim mięciusieńkim pędzelkiem jednym do czyszczenia takich obiektów, jak na przykład ludziki, żeby ich po prostu nie pourywać, to tym można przeczyścić. Więc zaczynam od czyszczenia ludzików takim mięciuśkim pędzelkiem. Jest to żmudna robota, więc tak sobie te ludziki czyszczę, omiatam z tego kurzu. Ten kurz sobie na razie opada tutaj na całą makietę. To jest nieprzyklejone, to sobie mogę podnieść i wyczyścić ręcznie. Więc każdą część czyścimy indywidualnie. I następnie w tym celu używam niestety odkurzacza na najmniejszym możliwym ciągu, w zależności od terenów, który sprzątamy. I teraz w zależności od terenu, w którym to wykonujemy, dajemy mniejszy lub większy ciąg i tym pędzelkiem ostrzejszym, większym, troszeczkę twardszym wymiatam, po prostu zamiatam, wznoszę ten pył w górę i wciągany jest do odkurzacza. I tak całą górę można sobie delikatnie posprzątać. Przesunę się kawałeczek dalej. No, zobaczcie, jak już to wygląda. Tu widać akurat na tym czerwonym szutrze, to fajnie widać ten kurz. Ale jak już możecie zobaczyć, cały jest taki fajny czerwony. Już nie ma tego kurzu. Z torami postępujemy dokładnie tak samo. Wymiatamy sobie ten kurz. Ten szuter w niektórych miejscach nie jest brązowy, tylko jest po prostu siwy, to widać. Ja sobie przesunę kamerkę troszeczkę dalej. O, zobaczcie, jak tu jest siwo. Widzicie, jaka dziura się zrobiła? Ciemniejsza. Tak delikatnie sobie unosimy ten kurz. Pozostałe ubytki, bo czasami się tak zdarzy, że ten szuter nam się gdzieś odkruszy, musimy po prostu po sprzątaniu
uzupełnić braki, no jest to naturalne. Słychać nieraz w rurze od odkurzacza, że coś tam zostało wciągnięte, ale zobaczcie, już nabiera to żywych kolorów. Wystarczy zebrać ten kurz, pozamiatać. Tą część mam akurat ruchomą, więc sobie ją mogę przestawić. I tu też dokładnie pozamiatać. Pędzlujemy wszystko delikatnie. To też mogę stąd zabrać, bo to nie jest przymocowane na stałe. Przestawić sobie, wyczyścić sobie to. I tutaj między torami te perony muszę wszystko tutaj zdjąć, wyczyścić, wciągnąć. I taką operację, jak widzimy, że już jest tak siwo się robi na makiecie, proponuję mimo wszystko wykonać co jakiś czas. Nie wiem, czy widać te tory, jakie są siwe. Jak przejadę pędzelkiem, to one. I tak robimy z każdą częścią praktycznie makiety. Tak samo robimy z torowiskiem. Jeżeli chodzi o trawę, jest podobnie. Po prostu muszę tak delikatnie, żeby tej trawy tak nie wciągnąć do odkurzacza, to muszę ją troszeczkę tak ruszyć, ten kurz z tego wyleci i tak kawałek po kawałeczku. Semafory także omiatamy tym małym pędzelkiem, bo tutaj na tych komorach widać, że się zbiera kurz, więc warto to przeczyścić. Tak. Tutaj tą gąbeczkę widzę, że będę musiał uzupełnić, bo ona się, zobaczcie, wciąga, więc to jest już, że tak powiem, do naprawy, ale to będzie w innym odcinku. Teraz pokażę, jak chcecie takie bardziej niedostępne miejsca na makiecie, więc zapraszam do kolejnego ujęcia. I tutaj pewnie zastanawiacie się, jak ja sobie dam radę tutaj, bo odległość jest dosyć spora, żeby wyczyścić tamtą część. Tamta część już jest akurat wyczyszczona. Już pokażę, jak to robię. Mam dwie metody. Jedna metoda jest taka, że już tylko sobie wypoziomuję kamerę, fajnie ustawię. Jedna metoda jest taka, że biorę jedną ręką i tutaj tą trawę, że tak powiem, wzruszam razem z tym kurzem. Następnie biorę rurę od odkurzacza, dłuższy element i po prostu staram się wciągnąć to, co się udało tam wzruszyć. Tak jak mówię, to jest taka część, którą ciężko się czyści i mogę jednocześnie delikatnie to wzruszać, uważając oczywiście na wszystkie elementy na makiecie. Jeżeli ta rura mi przeszkadza, mogę sobie poradzić jeszcze w taki sposób, że biorę odkurzacz tutaj, samą tą rurę, dłuższą rurę i w ten sposób mogę tak górą w takie trudniej dostępne miejsca, tutaj bym tą rurą tak łatwo tego nie zrobił, a tutaj mogę sobie tak podejść i wyczyścić to, co się udało. Biorę i wzruszam i wciągam odkurzaczem. Zostaje nam jeszcze czyszczenie drzewek. Jeżeli chodzi o choinki, to po prostu je delikatnie pędzluję w ten sposób. Większość tego kurzu i tak spadnie. Oczywiście robię to wcześniej, przed odkurzaniem trawy, ponieważ to wszystko sobie fajnie spada. Te budynki wszystkie są nieprzymocowane, więc jakbym chciał się na przykład podeprzeć ręką, żeby się tam dalej gdzieś dostać, na przykład tak, to mam tutaj takie miejsce, że mogę sobie tutaj spokojnie rękę postawić, czy dłoń całą, czy pięść i jakoś tam raz na kilka lat przemęczyć się i to jakoś tam fajnie przeczyścić. Także tak to wygląda. Domki i wszystkie te inne elementy pędzelkami zrzucamy wszystko na trawę, na podłoże, na te kamienie, a potem pędzlując delikatnie wciągamy wszystko do odkurzacza. Wszystkie ewentualne
szkody, które powstaną, no musimy niestety potem naprawić, uzupełnić, czy też kamienie, czy to krzaczki, ale niestety tego się nie uniknie, chyba że chcemy mieć siwą makietę. No i słuchajcie, czyszczenie zajęło mi 2 dni, jest naprawdę czysto. Gdzieniegdzie oczywiście jeszcze jakiś śmieć można wypatrzeć, ale no troszeczkę się zmęczyłem. Ładnych parę godzin roboty to zajęło. Plecy będę kurował chyba z tydzień, bo jestem wysoki i ciężko mi się tak nachylać przez dłuższy czas. Oczywiście jest też trochę szkód, wyszło też trochę braków. Jak widzicie, tutaj można zauważyć, gdzieniegdzie poubywało mi szutru. Będę musiał to wszystko uzupełnić. Zrobimy o tym osobny odcinek. Część krzaczków też została, że tak powiem, przetrzewiona. Jest do wymiany, ale o to się nie martwcie, bo krzaczki mam tutaj przygotowane w dosyć sporej ilości. Takich kartoników z krzaczkami mam około 7, więc jest z czego wybierać. Mam też drzewka jeszcze, więc gdzie będzie potrzeba, to wymienimy. Tutaj zobaczcie, ubyło mi trochę trawy. Będę musiał to jakoś zamaskować, posiać nową trawę albo posadzić jakieś krzaczki w tym miejscu. Tutaj na przykład widać kabelki wystające z semafora, więc też będzie to trzeba wszystko zamaskować i naprawić. Tutaj mamy przewody podlutowane od torów. Wszystko będzie do naprawy. Zrobimy sobie taki odcinek o renowacji makiety. Wszystkie budynki są wyczyszczone. Kurzu praktycznie nie ma żadnego. To co widziałem udało się usunąć, odkurzyć i faktycznie makieta no, nabrała troszeczkę kolorów w porównaniu z poprzednimi scenami, więc myślę, że praca się opłacała. Następna taka za parę lat. Może jakbym częściej odkurzał tory same albo tak łagodniej tą trawę, to wypadałoby może raz w roku. Nie kurzy się tutaj u mnie aż tak bardzo, jest mały ruch, to jest pokój końcowy, tutaj nie ma za bardzo okien, także się tak aż bardzo nie kurzy. Można jakoś przeżyć. Także to by było na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się, cześć.